Czy ja mam zachowaną kartę? Cześć wszystkim! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku, który jest po polsku. For English speaking people, here's subtitles. Tak jak obiecałam Wam na Instagramie, na nowym kanale, postaram się Wam opowiedzieć trochę o Korei, o życiu w Korei, o codzienności, o różnych sytuacjach. Dawałam Wam też możliwość napisania mi na Instagramie, o czym chcielibyście Wy wysłuchać na temat Korei. No i jako pierwszy filmik postanowiłam, że zrobię taki filmik, który jest w sumie dość prosty, bo jest to filmik o tym, czym Korea różni się od Polski, czyli tak naprawdę 10 faktów o Korei, o życiu w Korei i o samym społeczeństwie. Dla tych, co nie wiedzą, co są tu nowi, ja jestem osobą, która mieszka w Korei. Aktualnie jestem w Polsce, ponieważ czekam na wizę. Mieszkam w Korei ze swoim chłopakiem i stąd mam te wszystkie informacje. Więc jeśli wybieracie się na wycieczkę do Korei, bądź może interesujecie się Koreą, bądź może planujecie wyprowadzkę, myślę, że ten filmik trochę ułatwi Wam sprawę i jest to pierwszy filmik z serii o Korei. W Korei jesteśmy o rok starsi. W Korei panuje inny system liczenia lat, bowiem Koreańczycy do aktualnego wieku dodają 1 rok. Jeśli ja mam 20 lat w Polsce, w Korei mam 21. A jest to uwarunkowane tym, że Koreańczycy do wieku życia wliczają wiek płodowy. Mimo że płodem, zarodkiem i różnymi innymi stadium jesteśmy 9 miesięcy, Koreańczycy liczą to jako rok. Więc rodząc się, mamy już rok. Tak śmiesznie. Po prostu jest to najprościej do swojego wieku dodawać plus 1 rok. I na przykład jak ja powiem Koreańczykowi, że mam 20 lat, on będzie myślał, że mam 19. I oni często zapominają o tym, że na całym świecie liczy się wiek inaczej, więc jeżeli podajecie Koreańczykowi lub Koreance swój wiek, warto doliczyć ten 1 rok lub napisać, że to jest wiek międzynarodowy. Dodatkowo w Korei lat nie przebywa nam z urodzinami, a z Nowym Rokiem. Czyli jak przychodzi Nowy Rok, jest 1 stycznia, ja za rok, załóżmy jest przyszły rok, podaję na swoim przykładzie, jest 1 stycznia, mam 21 lat. Nieważne, czy mam urodziny w maju, w grudniu, w październiku czy w czerwcu, z Nowym Rokiem przybywa mi już ten plus 1 roczek. Więc takim oto śmiesznym sposobem dziecko urodzone 31 grudnia ma rok, a na kolejny dzień swojego życia kończy 2 lata. A żyje dopiero 2 dni. Tak śmiesznie, ale da się do tego naprawdę przyzwyczaić. Więc mam 20 lat, w Korei mam 21 lat. Gdyby to był kwiecień, w Korei też miałabym 21 lat. Pełnoletny jest 19+. W Korei, mając 18 lat, jesteśmy osobami nieletnimi, ponieważ w Korei wiek pełnoletności jest wiekiem 19, czyli koreańskich 20 lat. I dopiero w wieku tych 19 lat będziemy mogli kupić alkohol, papierosy, poddać się tatuażowi, czy jakiemuś zabiegowi operacyjnemu, plastycznemu, jakiemukolwiek. Tam, gdzie potrzebujemy nasz podpis, musimy mieć 19 lat. I jest to ten 1 rok, kiedy nasze urodziny, dzień naszych urodzin już bardziej liczy się niż ten Sylwester. Ja na przykład miałam taką sytuację, że musiałam poddać się zabiegowi operacyjnemu w Korei w kwietniu albo w marcu, nie pamiętam. Ja mam urodziny w maju i nie chciano mi wydać zgody na ten zabieg, ponieważ byłam nieletnia, bo to były moje 19 urodziny i byłam nieletnia. Natomiast w tym samym czasie, w tym czerwcu, w tym marcu kupowałam papierosy i alkohol na moim paszporcie. Bo w Korei, idąc do sklepu, wykazujemy jako obcokrajowiec paszport, nie dowód, bo dowód niekoniecznie jest uznawany. Więc z jednej strony już z Nowym Rokiem kupimy papierosy, najczęściej kupimy papierosy i alkohol i wejdziemy do klubu, wejdziemy do baru, gdzie sprawdzone są dowody, ale niekoniecznie tatuażysta zgodzi się nam na tatuaż, a załóżmy lekarz na operację. To jest takie dziwne. Jednakże w kolei, mając 18 lat, jesteśmy nieletni. Dodatkowo
Koreańczycy nie obchodzą 18, a właściwie 19 urodzin, tych urodzin, które zaczynają nasz wiek dorosłości, nie obchodzą ich hucznie. Są to zwykłe urodziny, które obchodzi się jak każde inne, nie tak jak w Polsce, że jak jest 18, to jest impreza. Nie, w Korei tego w ogóle nie ma. Na 18 dostaje się zwykłe prezenty i robi się zwykłe urodziny. Natomiast na urodziny 60 robi się bale, ponieważ Koreańczycy uznają ten wiek za cykl i kiedyś jest to uwarunkowane tym, że kiedyś był to wiek powyżej średniej życia ludzi i był to taki wiek wesoły, o, dożyliśmy 60 lat. Jednakże w kulturze nadal zostało, że 60 są wyprawiane dużo, natomiast 19 nie. W Korei picie alkoholu w miejscach publicznych jest legalne. Możemy napić się alkoholu, piwa, soju, wódki, czego tylko chcemy, w takich miejscach jak park, w takich miejscach jak jakiś skwer, jak bulwary. Nie jest to jak w Polsce, że nie możemy na przykład wyciągnąć piwa sobie w parku na pikniku. Nie, możemy normalnie pić alkohol w miejscach publicznych. Do tego są takie altany jakby, do których wchodząc zdejmujemy buty i siedzimy na podłodze. Na pewno kojarzycie takie altany z dram, jeśli je oglądacie. Tam bardzo często starsi ludzie spotykają się pić alkohol. Takie altany potrafią być na przykład przy stacji metra, albo na przykład na jakimś małym skwerze, czy w parkach. Tam bardzo popularne jest picie alkoholu. Ale czy w parku nad rzeką Han, czy na spacerze po bulwarach możemy pić alkohol legalnie i nikt nie może nas za to złapać i wlepić nam mandatu. Papierosy i palarnie. Jak picie alkoholu jest legalne w miejscach publicznych, tak z paleniem papierosów bywa różnie. Na dużych ulicach, na przykład w Seulu, gdzie w pobliżu mamy stację metra, mamy jakieś duże przejście dla pieszych, mamy przystanki autobusowe, nie możemy palić. Tam jest całkowity zakaz palenia. I normalnie za palenie w takim miejscu możemy dostać mandat. Dodatkowo, pod wieloma budynkami, takimi jak centra handlowe, jak hotele, jak banki i inne budynki, też jest zakaz palenia. Więc bardzo trzeba patrzeć, czy nie stoimy, paląc papierosa, na zakazie palenia. Na przykład większość ludzi, kiedy jest na zewnątrz, na takiej dużej ulicy i chce zapalić, wchodzi w mniejszą uliczkę i tam zawsze stoi tłum ludzi palących. Więc po prostu, będąc w Korei i chcąc zapalić na głównej ulicy, nie powinniśmy tego robić, bo możemy się nabawić mandatu. Natomiast wystarczy zejść w mniejszą uliczkę, gdzie palenie jest zupełnie legalne. Dodatkowo w Korei w bardzo wielu miejscach znajdują się palarnie. W miejscach takich jak na przykład studia tatuażu bardzo często znajdują się palarnie. W miejscach takich jak PC Room. Na lotniskach. Na lotniskach wszędzie są palarnie, ale na lotniskach też są palarnie. Czasem w budynkach wielofunkcyjnych na piętrze jest jedna palarnia, a czasem lokale mają swoją własną palarnię. I w takiej palarni możemy sobie normalnie palić papierosy. Tam najczęściej jest postawiona duża popielniczka. Bardzo często jest lampa naftowa do odpalania papierosów, jakby ktoś zapomniał. Zapalniczki, nie popielniczki, nie popielniczki. I jest wiatrak w ścianie, który nam to wymienia nam to powietrze. Więc nie ma tam okropnego smrodu, a można sobie zapalić, załóżmy, będąc w PC Roomie, bez wychodzenia poza budynek. Tylko wstać od stanowiska, pójść do palarni i zapalić. Więc jest to bardzo dobra opcja dla osób palących. W kręgielni też, na kręgielniach są palarnie i często w kinach są też palarnie. I jeszcze dodatkowa ciekawostka, w Korei jest jedna cena papierosów. Nie ma tak jak w Polsce, że papierosy kosztują od 14 do 19 zł, a jest jedna stała cena dla wszystkich papierosów i są to 4000 wonów, czyli około 14 zł. A papierosy w Korei są wszystkich smaków świata. Są owocowe, są czekoladowe, kawowe, waniliowe, przeróżne naprawdę. Prawo jazdy na hulajnogę elektryczną. W Korei bardzo popularne w dużych miastach są hulajnogi elektryczne miejskie, czyli takie, gdzie skanujemy kod i bierzemy sobie tą hulajnogę na przelicznik czasu w aplikacji i potem za to od razu aplikacją płacimy. Fajna sprawa, bo porusza się tym bardzo szybko i wygodnie.
Jednakże, żeby wypożyczyć taką hulajnogę, musimy posiadać koreańskie prawo jazdy na samochód. Bez tego prawa jazdy nie obejdziemy możliwości wypożyczenia tej hulajnogi, ponieważ żeby założyć konto w aplikacji, z którego potem wypożyczamy i opłacamy hulajnogę, musimy zarejestrować koreańskie prawo jazdy. Nie polskie, a koreańskie. Tylko i wyłącznie. Więc jeśli chcemy wypożyczyć sobie taką hulajnogę, musimy znaleźć osobę, która ma prawo jazdy i wsiądzie z nami na tą hulajnogę, bo można na niektóre wsiadać dwuosobowo. Ja na przykład nie mam prawa jazdy, ani polskiego, ani koreańskiego, bo boję się prowadzić samochodu. Jednakże jeździłam takimi hulajnogami z Jaminem, który ma prawo jazdy i jeździliśmy na nich razem. W Korei, tak samo jak w Polsce, oprócz hulajnog miejskich są też rowery miejskie, które wypożycza się przez taką samą aplikację. Jednakże, żeby założyć konto na takiej aplikacji, potrzebujemy koreańskiego konta bankowego. Przez polskie konto bankowe nam nie przejdzie. Jednak jeśli chcemy pojeździć rowerem, nie mając ani konta bankowego, ani prawa jazdy, żeby wypożyczyć hulajnogę, mamy opcję wynajęcia rowerów z wypożyczalni. W Korei, w Seulu na przykład, jest sporo wypożyczalni rowerowych, na przykład nad rzeką Han, gdzie w parku Han jest bardzo dużo takich wypożyczalni, gdzie mamy rowery górskie, rowery miejskie, tandemy, rowery szosowe, rowerki dla dzieci. Czy miałam zapchaną kartę? No i miałam zapchaną kartę. Jeszcze mi się w międzyczasie musiał komputer zaktualizować. Nie mogłam zgrać filmów i straciłam wątek. I w takim miejscu nie potrzebujemy ani konta bankowego, ani żadnych dokumentów, oprócz dokumentu, który zostawimy na czas wypożyczenia rowerku. Wtedy po prostu właśnie płacimy, załóżmy za godzinę, za 2, za 3, pieniędzmi normalnie by cash. I na czas wypożyczenia roweru musimy zostawić jakiś dokument, na przykład paszport czy dowód. I jest to bardzo dobra opcja właśnie dla nas, obcokrajowców, zwłaszcza tych, którzy przyjeżdżają do Korei w celach turystycznych bez konta bankowego, żeby wypożyczyć sobie rower i nim pojeździć po mieście. Mana nie manga. Koreańczycy, tak samo jak Japończycy, są zakochani w komiksach i webtoonach i animacjach. W tym, że Japończycy tworzą swoje komiksy i swoje animacje i swoje webtoony, a Koreańczycy tworzą swoje, te mniej popularne w Europie. I japoński komiks to manga, tak? Jednakże jeśli powiesz do Koreańczyka, ej, czy tam jest taka i taka koreańska manga, Koreańczyk może się za to obrazić, ponieważ koreański komiks nie nazywa się manga, a manhwa. Koreańczycy i Japończycy troszeczkę za sobą nie przypadają i są wobec siebie często dość słabo nastawieni, bo są krajami konkurencyjnymi, do tego przez wojny wytworzyło się ich takie po prostu przeczucie, że nie chcą być oni porównywani do Japonii. Tak samo jak na przykład my Polacy nie chcemy być mieszani z Rosjanami. Jak ktoś nam, Polakowi, mówi, o ty jesteś z Rosji, no to wiadomo, jest głupio. Tak samo w Korei oni nie lubią być bardzo zamieniani z Japończykami i Chińczykami i trochę ich to irytuje. Zresztą w sumie każdego by irytowało. Dlatego koreański komiks czy webtoon to nie manga, a manhwa. Metalowe pałeczki. W Korei do jedzenia używa się metalowych pałeczek zamiast drewnianych zamienników. Oczywiście są też drewniane pałeczki, bo to nie jest tak, że drewnianych pałeczek w ogóle nie ma, bo są na przykład takie po prostu jednorazowe pałeczki, na przykład convenience store, gdzie jemy sobie i wyrzucamy te pałeczki, tak? Jednakże w domach używa się metalowych pałeczek. Jest to związane z taką trochę przypowieścią, trochę legendą, trochę prawdą. Ciężko jest powiedzieć, ponieważ nie jest to nic potwierdzonego do końca na 100%. Jednakże kiedyś w dawnych epokach rodzina królewska używała metalowych pałeczek złotymi, srebrnymi lub mosiądzowymi, które w kontakcie z różnymi substancjami chemicznymi po prostu zmieniały kolor. Dzięki temu para królewska, tudzież ważni inni ludzie, Maja historyk, po prostu ci ludzie od razu wiedzieli, że ich posiłek jest zatruty. I
Jak widzieli, o, pałeczki zmieniają mi kolor, dobrze, nie będę tego jadł, bo to jest zatrute. I o tym właśnie się mówi jako o czymś, co rozpoczęło tradycję metalowych pałeczek w Korei. Jednakże jest to bardziej właśnie legenda, bajeczka niż potwierdzenie naukowe. Moim zdaniem metalowe pałeczki w dzisiejszych czasach są po prostu wygodniejsze, ponieważ możemy je wrzucić do zmywarki na przykład. Mimo że w Korei nie ma w standardzie wyposażenia domu zmywarki, jednakże są one po prostu wygodniejsze. I tak w Korei używa się właśnie metalowych pałeczek w restauracjach, w domach. Są metalowe pałeczki, najczęściej koloru srebrnego i nie są one kwadratowe tak jakby, a są okrągłe, bo okrągłe, no. Wiecie, o co mi chodzi, nie mają takich brzegów, ani takich, a po prostu są okrągłe. Convenience store, czyli sklepy 24 na dobę. W Korei są sklepiki zwane przez obcokrajowców właśnie convenience store, czyli sklepy spożywcze, które są otwarte 24 na dobę. Na przykład GS albo na przykład 7-Eleven. Jest to sklep w środku wyglądający podobnie do polskiej Żabki. Mamy tam podstawowe rzeczy spożywcze, jednakże nie znajdziemy tam na przykład świeżego pieczywa, rzadko znajdziemy świeże owoce, głównie znajdziemy tam ramen, znajdziemy tam różne gotowe dania, znajdziemy tam alkohol, napoje, papierosy. Często znajdziemy też drobne upominki, na przykład jakieś pluszaki czy jakieś bombonierki dla tych, co się zagapili na czyjąś urodziny bądź rocznicę i lecą do sklepu całodobowego kupić prezent. I właśnie takie sklepy otwarte są 24 na dobę. Takich sklepów po Korei rozsianych jest cała masa. Ja osobiście mieszkam obok jednego takiego sklepu. Drugi taki sklep mam parę metrów dalej, a trzeci taki sklep mam ze 100 metrów dalej. Wszystkie te sklepy są otwarte 24 na dobę. I jeżeli wylecicie do Korei i będziecie widzieli małe sklepiki, nie markety, a małe sklepiki, możecie być pewni, że te sklepy otwarte są 24 na dobę i otwarte są 7 dni w tygodniu. Ponadto w convenience store możemy zjeść nie tylko to, co oni tam sprzedają, jakieś na przykład ciepłe kurczaczki na patyku, czy jakieś hot dogi, tak jak w Żabce sprzedają trochę ciepłego jedzenia. Możemy też kupić sobie ramen. Na miejscu jest automat z gorącą wodą i najczęściej jest taki barowy stolik. Czasem w dużych convenience store są normalne stoliki, ale to jest nieczęsto. Możemy kupić sobie taki ramen, zalać go na miejscu i na miejscu go zjeść. I jest to zupełnie normalna sprawa, nie jest to nic dziwnego, tak się po prostu robi. Je się w takich sklepach na miejscu. Na przykład wychodzimy sobie gdzieś, nie mamy ochoty albo na przykład nie mamy chęci wydawać pieniędzy na obiad w restauracji, zachodzimy, kupujemy ramen, jemy na miejscu i lecimy dalej. Jest to fajna rzecz dla turystów, którzy właśnie na przykład wyjeżdżają na jakiś wyjazd on budget, czyli tak bez dużych kosztów, ponieważ taka zupka kosztuje niewiele pieniędzy, a jest się nią człowiek w stanie najeść. Dla mnie na przykład taka zupka jest zdecydowanie za duża, więc dorosły facet jest się w stanie taką zupką najeść i zaoszczędzamy czas i pieniądze. I to są naprawdę wszystkie te malutkie sklepy, które znajdziemy, które wyglądają mniej więcej tak, które znajdziemy na ulicach, to są właśnie convenience store. Moda sesje zdjęciowe. Jak zapewne widzieliście, jeżeli obserwujecie jakieś koreańskie Instagramy, bądź nawet samych dram, czy od jakichś youtuberów, w Korei istnieje wielka moda na kupowanie sobie sesji zdjęciowych. Takie sesje zdjęciowe kupują sobie pary, kupują sobie przyjaciele, rodziny i nie mówię tutaj tylko o osobach młodych. Często takie sesje kupują też sobie osoby starsze. Sesja wygląda tak, że najczęściej wychodzi się w plener, chociaż nie zawsze, bo są też sesje rodzinne, studyjne. I nie są to takie sesje, jak my Polacy sobie wyobrażamy, że jest jakieś badziewne tło, parę ludzi siedzących w rzędach i trzymających dzieci na kolanach z taką twarzą, nie? Nie, to zupełnie tak nie wygląda. Takie sesje, na przykład my mieliśmy taką sesję, za którą sobie zapłaciliśmy. Taka sesja jest robiona przez profesjonalnego fotografa, który po prostu łapie takie nasze momenty. I moim zdaniem jest to super opcja, bo
żyjemy w czasach selfie, kiedy robimy sobie wszyscy selfie, tak? Jednakże selfie nie odda tak czegoś jak zdjęcie z sesji. Kiedyś miało się aparaty analogowe, nieanalogowe, robiło się zdjęcia ładne, bo nie miało się tej możliwości robienia tych zdjęć tak wiele. Jednak teraz żyjemy w czasach cychania zdjęcia ze wszystkiego i brakuje nam tych takich ładnych zdjęć do albumu, do ramki i moim zdaniem taka sesja zdjęciowa, na przykład na rocznicę ze swoim chłopakiem czy dziewczyną, na przykład na pierwsze, czy drugie, czy trzecie, czy piąte, czy dziesiąte urodziny dziecka, na przykład cokolwiek. Moim zdaniem jest to super opcja, jest to mega urocze, często bardzo się spotyka na przykład w parkach właśnie osoby będące na takiej sesji zdjęciowej. Takie sesje zdjęciowe nie są okropnie drogie, bo można taką sesję zdjęciową zrobić sobie nawet za 250 zł. Za załóżmy jakieś 2 godziny sesji, więc jest to całkiem fajna opcja. I jeżeli na przykład też wyjedziecie do Korei i chcielibyście mieć zdjęcia, na przykład z miasta nocą i Was, albo z jakiegoś parku na pamiątkę, jest super opcją właśnie wziąć sobie takiego fotografa czy fotografkę i porobić sobie zdjęcia. Takie sesje zdjęciowe najprościej dla obcokrajowców znaleźć jest poprzez Airbnb, bo tam w atrakcjach są sesje zdjęciowe, jednak są one drogie. Najlepiej znajdować takich fotografów przez Instagrama i pisać do nich przez wiadomości prywatne. I na pewno na 100% znajdziecie fotografa, który zrobi Wam sesję, która będzie Wam pamiątką. Samochody głównie w automacie. Jest to ostatni 10. fakt o Korei, który Wam przedstawię w dzisiejszym filmiku, czyli fakt, że samochody w Korei są głównie z automatyczną skrzynią biegów. Wielu Koreańczyków, w tym mój chłopak, robią sobie prawo jazdy tylko i wyłącznie na samochody w automacie, ponieważ właśnie większość samochodów jeżdżących po Korei to samochody z automatyczną skrzynią biegów. Oczywiście da się znaleźć w Korei samochody z manualną skrzynią biegów, jednakże znaczna ich większość ma skrzynię biegów automatyczną. I to chyba tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego i czegoś ciekawego i że jakoś tam Wam to pomogło, czy zaciekawiło. I zapraszam Was serdecznie do naszych filmików z Jaminem wspólnych, do naszych vlogów i ogólnie zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, bo strasznie ciężko jest stworzyć kanał od zera, mimo że mieliśmy jeszcze niedawno 23 000 subskrypcji, teraz ruszamy od zera. Jednakże mam nadzieję, że jakoś się to powolutku uda. Jeżeli chcecie nam jakkolwiek pomóc, to zostawcie lajka, zostawcie komentarz, możecie udostępnić filmik na story, będę Was kochać wtedy ponad wszystko naprawdę. Jak udostępnicie filmik na story, to ja też to udostępnię na swoim story. I mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że taka tematyka filmiku będzie Wam się podobała. I to chyba tyle. Do zobaczenia w kolejnych filmikach.